Sprzęt do recenzji otrzymałem od firmy XCOM. Gdy zapytasz się dziś, czym jest tablet, większość osób wymieni coś w podobie iPada. Dla mnie tablet był zawsze urządzeniem do rysowania. Przez lata, pracując wcześniej w agencjach interaktywnych, przerobiłem kilka takich urządzeń. Jednak od lat nie miałem styczności z tabletami graficznymi, aż do dzisiaj. Cześć, ja nazywam się Krzysztof Energik-Micielski, a to recenzja tabletu graficznego Xsense Labs. Zapraszam. Wiodącą marką na rynku przez lata był Wacom. SenseLab, składający się w dużej mierze z byłych pracowników Wacom, postanowił stworzyć swój sprzęt, ale tańszy i jeśli nie lepszy, to tak samo dobry jak produkty konkurencji. Wyzwanie było duże, ale po kilku tygodniach obcowania z tabletem stwierdzam, że tak, zdecydowanie jest to sprzęt z najwyższej półki. Tablet graficzny SenseLab M otrzymałem w wersji bundle. Oznacza to, że znajdziemy tam kilka ciekawych i wspomagających pracę dodatków, które niekoniecznie muszą służyć do rysowania. W eleganckim pudełku obok samego tabletu znajdziemy etui z rysikami i odbiornikiem Bluetooth, specjalnego pilota skrótów, kable USB, rękawiczkę oraz pokrowiec na tablet. Każdym z tych elementów zajmę się teraz po kolei. Główna część zestawu, czyli tablet, ma wymiary 321 na 233 mm. Tablet może działać w dwóch trybach, przewodowym jak i bezprzewodowym. W tym drugim zasilanie pozwoli na 16 godzin ciągłej pracy, przy czym naładujemy go w 2,5 godziny. Na górze tabletu mamy 3 przyciski, które można dowolnie konfigurować. Na górnej krawędzi znalazł się też włącznik, jak i podpięcie pod USB-C, a uruchomienie urządzenia fajnie podświetla krawędzie powierzchni rysującej, których kolor można też zmienić dzięki dołączonemu oprogramowaniu, ale do tego jeszcze wrócę. Eleganckie, twarde pudełko z penami zawiera zaskakująco dużo dodatków. Obok dongla na USB-A znajdziemy tutaj aż 2 peny, węższy, bardziej tradycyjny z 2 przyciskami, jak i grubszy, który posiada na swojej obudowie 3 przyciski. Jest też tutaj przejściówka z USB-A na USB-C, komplet 10 wymiennych rysików i specjalny pierścień do wymiany tychże w piórku. Pilot skrótów to bardzo fajny bajer, który może działać niezależnie od tego, czy mamy akurat podpięty tablet, czy nie. Jest to urządzenie z ekranem OLED i zestawem przycisków. Każdy z nich może mieć swoją funkcję lub makro. Do tego mamy jeszcze funkcjonalne kółko, które również może mieć do 4 różnych funkcji sygnalizowanych odpowiednim kolorem. Kółko przełączamy, naciskając jego środek. Zestaw przycisków za to może mieć do 5 różnych zakładek skrótów przełączanych jednym przyciskiem. Dodatkowo możemy skonfigurować wszystkie skróty dla wybranego programu. Inne mogą być dla Photoshopa, inne dla Premiera czy After Effectsa. Ekranik wyświetla, jaki skrót mamy pod danym przyciskiem. Oczywiście wszystko można całkowicie dowolnie konfigurować, więc zastosowanie pilota wybiega daleko poza programy graficzne i może nam służyć do niemal każdego innego programu, czy nawet na upartego do sterowania komputerem. Pilot jest zasilany z wbudowanej baterii, ale może działać również po podłączeniu na kablu. Ten element zestawu przypadł mi najbardziej do gustu, bo jest wielozadaniowy i naprawdę funkcjonalny. No i na koniec zapewne ciekawi Was ta dwupalczasta rękawiczka. Po co to jest? Jeśli ktokolwiek pracował z Was na tablecie, to zapewne wie, że ciężko się pracuje, gdy poci się ręka. Wtedy to dłoń ciężko się przesuwa po tablecie. Rękawiczka służy właśnie do tego, aby dłoń lepiej przemieszczała się po powierzchni. Jest to też oddychający materiał, więc można komfortowo pracować nawet przez kilka godzin. Fajna rzecz, choć bardziej już dla prawdziwych profesjonalistów. Niemniej dodatek zasługuje na uznanie i fakt, że ktokolwiek o tym pomyślał. Choć moje wielkie łapska z trudem mieściły się w rękawiczkę rozmiaru M, całe szczęście dodatkowe rękawiczki można kupić na stronie producenta. Sama instalacja tabletu jest banalna. Wkładamy dongla do komputera, pobierają się sterowniki. Na pasku zadań pokazuje się ikona Windows Ink. Oznacza to, że tablet jest gotowy do pracy. Uruchamiając Photoshopa jest on już bezbłędnie wykrywany i możemy zacząć zabawę. Jeśli nigdy nie pracowałeś na tablecie, to wymaga to chwili przyzwyczajenia. Wiem, że wiele informacji, które tutaj podam, są dla wielu osób oczywiste, ale nie wszyscy są grafikami. Zasadniczo piórko działa w podobny sposób jak ołówek lub długopis z kilkoma dodatkowymi funkcjami. Jeśli chcemy coś zmazać, zmazujemy drugą końcówką pena, jakbyśmy zmazywali gumką na wołówku. Piórko rozpoznaje też nacisk. Według producenta mamy aż 8192
poziomy nacisku, ale tutaj musimy wierzyć na słowo, bo nie ma jak tego sprawdzić. Im mocniej dociskamy rysik, tym grubszą rysujemy linię, ale i linia może płynnie przechodzić z grubej w cienką. Piórko jest bardzo czułe i nawet minimalny nacisk pozwala rysować cieniutkimi liniami. Nie ma też opóźnień w stosunku do tego, co rysujemy i co widzimy na ekranie, z jednym wyjątkiem. Photoshop oferuje funkcję smoothing, która wygładza linię, aby nie było widać na przykład drżenia ręki. Jeśli używamy tej funkcji, będzie nieznaczne opóźnienie, ale jest to już kwestia software'owa, bo trwa ułamek sekundy, zanim Photoshop wygładzi linie, które narysowaliśmy. Naciskając dolny przycisk na piórku wchodzimy w ustawienia pędzla, więc na szybko możemy skonfigurować potrzebne parametry, jak grubość czy wygląd kreski. Naciskając pierwszy przycisk od lewej na tablecie uruchomimy opcję tabletu, jak i piórka. Wszystko oczywiście jest w pełni konfigurowalne, więc każdy przycisk może mieć zupełnie inną funkcję. Omawiam te, które były defaultowe, jednak pamiętajmy, że wszystko jest do dostosowania. Środkowym przyciskiem dostosujemy siłę nacisku, a prawym przełączymy wyświetlacz. Zatrzymajmy się na ustawieniach sterownika piórka i tabletu, bo ustawienia skrótów to jedynie czubek góry lodowej. Możemy ustawić tutaj siłę nacisku, możemy skorzystać z predefiniowanych ustawień lub dostosować krzywą nacisku wedle własnego uznania. Warto poświęcić chwilę na skonfigurowanie piórek do własnych potrzeb. Świetne jest to, że mając dwa piórka, każde definiujemy osobno, więc podczas pracy nie trzeba przełączać na przykład grubości pędzla, ale wystarczy fizycznie zmienić piórko i rysować drugim z innymi właściwościami. Praca nabiera rumieńców, jak podepniemy pilot do skrótów. O ile klawisze skrótów trzeba sobie samodzielnie przypisać lub skorzystać z zaproponowanego rozwiązania przez twórców, o tyle kółko pełni tutaj dość ważną rolę. Możemy na przykład płynnie przybliżać obraz lub zdefiniować sobie inną funkcję, na przykład płynnego powiększania średnicy pędzla. Oczywiście chwilę wymaga, aby się przyzwyczaić, ale jeśli ogarniemy, praca zaczyna być przyjemna i przede wszystkim szybka. Z ciekawości sprawdziłem pilota na innych aplikacjach i całkiem nieźle się sprawdzał, na przykład przy montowaniu na Premierze, gdzie kółko służyło do przewijania klipów w przód i w tył. Przy odrobinie zaparcia można pracować w programach bez używania klawiatury, operując tylko na skrótach i myszce. Z wad urządzenia wymieniłbym brak mocowania na piórko, gdy skończyliśmy pracę. Można oczywiście trzymać je w futerale, ale zdałby się jakiś nawet niewielki zacisk, gdzie można by było piórko przymocować do tabletu. Przeglądając ofertę firmy zauważyłem, że mają jeszcze wyższy model tabletu z ekranem i tam takie trzymadełko właśnie jest. No ale to już detal. Ważna dla każdego tabletu jest precyzja, co wie każdy, kto korzystał ze starych tabletów Pentagrama. Chodzi o to, że rysując daną linię będziesz w stanie powrócić do niej niemal do piksela, aby rysowanie kontynuować. Essence Lab radzi sobie z tym wyśmienicie. Precyzja stoi na bardzo wysokim poziomie, również jeśli chodzi o rysowanie cienkich kresek, niemal każdy, nawet najmniejszy ruch ręki jest odwzorowany bezproblemowo. Pytanie, które narzuca się zapewne wielu, to czy trzeba umieć rysować, aby korzystać z tabletu? No cóż, no trzeba. To jak rysowanie na kartce, choć mamy tutaj możliwość nieskończonej ingerencji w nasz rysunek, poprawiania go, zmazywania, no to nadal umiejętność rysowania jest konieczna, aby coś z niego wycisnąć. Ale samo rysowanie sprawia sporą frajdę i nawet bezsensowne szkicowanie ma w sobie coś kojącego. Na koniec cena. Choć jest wysoka, nie ukrywam, pamiętajmy, że jest to specjalistyczne narzędzie do wąskiego grona odbiorców. Za wersję bundle pokazaną w tym filmie zapłacimy 1499 zł. Dla porównania za podobny zestaw firmy Wacom przyjdzie nam zapłacić ponad 2500 zł. Oczywiście istnieją też tańsze alternatywy, na przykład tablet, który nazywa się i nie jest to żadna zgrywa Huion. Kupimy za 100 zł, jednakże obcując takim Huionem i potem przesiadając się na SenseLabs czy Wacoma widać jaka przepaść dzieli od siebie oba produkty. Niestety te tańsze alternatywy spowodują więcej frustracji niż zabawy. Dlatego jak pracujesz jako grafik i szukasz odpowiedniego sprzętu, warto zainwestować w coś markowego. Jeśli Wacom jest poza zasięgiem Twojej kieszeni, SenseLabs oferuje w zasadzie to samo co Wacom, a nawet więcej w sporo niższej cenie. Jednakże decyzję o zakupie, jak zawsze, pozostawiam Wam. Tablet SenseLab kupicie w sklepie XCOM, do odwiedzenia którego serdecznie zachęcam, zwłaszcza że przy okazji premiery tego filmu XCOM przygotował niezłą promocję na produkty SenseLabs. Wpisując hasło
Energik nabędziecie je w promocyjnych cenach. Po więcej odsyłam do opisu tego filmu. Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do subskrypcji lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj, natomiast z drugiej strony znajdziesz film wygenerowany przez platformę YouTube'a. Zachęcam również do odwiedzenia moich social mediów, grupy Energikowcy na Facebooku oraz serwera Discord. Linki w opisie.